Hello, dzień dobry, witam Was serdecznie. Dziękuję, że zajrzeliście tutaj do mnie. Mam na imię Grażyna, mieszkam w Stanach Zjednoczonych na Florydzie i pracuję tutaj w jednym z amerykańskich szpitali w Wydziale Farmacji. Moja praca fascynuje mnie ogromnie, stała się moim hobby, dlatego korzystam ze wszelkich szkoleń przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia, żeby nabyć jak najwięcej wiadomości na temat naszego zdrowia. Uwielbiam również ziołolecznictwo. Kiedyś, kiedy byłam chora, ktoś mi pomógł, lecząc mnie ziołami i przekonało mnie to do tego, że można częściowo, powtarzam, częściowo wyeliminować tabletki z naszego życia. A dzisiejszy filmik będzie na temat koronawirusa. Opowiem Wam, jak ja przeszłam koronawirusa, jak ja się czułam i jakie tabletki brałam, żeby pozbyć się tej paskudnej choroby. Zapraszam serdecznie. Koronawirus jest powszechnie znaną już nam w tej chwili chorobą. Pierwszy raz została zidentyfikowana w Chinach, w miejscowości Wuhan w 2019 roku. Koronawirus jest roznoszona drogą kropelkową, dlatego tak ważne jest noszenie maseczek. Maseczka nie uchroni Cię w 100% przed koronawirusem, ale natomiast zredukuje zachorowalność. Koronawirus jest chorobą nową, dlatego leki, które stosujemy w tej chwili, to są wszystko leki eksperymentalne. Najbardziej popularnym lekiem jest hydroxychloroquine, czyli chloroquina i remdesivir. Hydroxychloroquina jest podawana w kombinacjach z innymi lekami, a są to takie trzy leki. Hydroxychloroquina, cynk i azytromycyn, czyli antybiotyk. Hydroxychloroquina jest podawana tylko i wyłącznie w szpitalach ze względu na skutki uboczne. Niektóre skutki uboczne są takie nieznaczne, że można sobie poradzić z nimi w domu. Tego typu jak zawroty głowy, wymioty, dzwonienie w uchu, nawet może doprowadzić do tymczasowej głuchoty, a również wypadanie włosów czy na przykład depresja. Ale co jest najbardziej niebezpieczne, kiedy bierzemy hydroksyklooroquinę, może powodować poważny problem z rytmem serca oraz objawy niewydolności serca, tego typu jak spuchnięte kostki, duszności, a nawet halucynacje. I wtedy potrzebna Ci jest niezwłocznie opieka lekarza. Następnym lekiem, który w tej chwili stosujemy, jest lek, który się nazywa remdesivir. Jest to lek, który również nie jest zatwierdzony przez Organizację Zdrowia do leczenia koronawirusa. Jest to natomiast lek, który jest zatwierdzony do leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz do leczenia innego wirusa, który powoduje zapalenie górnych dróg oddechowych oraz eboli. Ale co powoduje remdesivir? Remdesivir blokuje replikację, czyli innymi słowy zatrzymuje chorobę. Czyli jest w tej chwili najbardziej obiecującym lekiem na koronawirusa. A teraz opowiem Ci moją sytuację. Jak stało się, że dowiedziałam się, że mam koronawirusa? Więc pewnego dnia przyszłam do pracy, jak to każdego dnia. Przed szpitalem zmierzono mi temperaturę. Stwierdzono, że nie mam temperatury, wręczono mi maseczkę i powiedziano, że jestem gotowa do pracy. Poszłam do pracy, czułam się bardzo dobrze i po kilku godzinach poczułam drapanie w gardle, ale pomyślałam sobie, że to być może jest jakaś alergia i w ogóle nie wzięłam tego poważnie. Następnego dnia obudziłam się z większym bólem gardła i zaczęłam troszeczkę kaszleć od czasu do czasu, ale też zwaliłam to wszystko, że tak powiem, na alergię. Mówię, no pewnie to jest alergia i nic mi nie będzie. Poszłam do pracy, zmierzono mi gorączkę przed szpitalem. Gorączki nie mam, gorączka normalna, na polskie 36,6 Celsjusza oczywiście i wzięłam maseczkę, poszłam do pracy.
Ból gardła się wzmagał coraz bardziej i bardziej i bolała mnie głowa. Głowa zaczęła mnie boleć również tak dokuczliwie jak gardło. I co? Poszłam na izbę przyjęć, gdzie jest piętro wyżej, i zmierzyć sobie gorączkę. Zmierzono mi gorączkę, gorączki nie ma. Ale ja mówię, coś chyba jest nie tak. Ja chyba jestem chora, dlatego że zaczęło przeszkadzać mi światło, zaczęły przeszkadzać mi rozmowy innych osób. Po prostu byłam bardzo poirytowana. I pod koniec pracy, pod koniec mojej zmiany już wiedziałam, że coś się ze mną dzieje, bo kaszlałam coraz więcej i więcej. Więc wzięłam sobie dzień wolny, następny. Powiedziałam, że wiecie co, ja tak się nie za bardzo dobrze czuję i takie mam symptomy jakieś nieciekawe, takie różne objawy i ja chyba zostanę w domu, zobaczę jak ja się będę czuła. Więc poszłam do domu. W nocy obudziłam się z potężnym, ale z potężnym bólem gardła, do tego stopnia, że nie mogłam przełknąć wody, którą zawsze mam przy swoim łóżku. Więc zaczęłam płukać gardło wodą z solą. Myślałam, że mi to pomoże, no ale chciałam jakoś wytrzymać do rana. Rano zadzwoniłam do swojego lekarza i powiedziałam, że chciałabym przyjść na wizytę, ponieważ myślę, że jestem chora. Lekarz zapytał mnie o objawy, dlaczego bym chciała przyjść, więc powiedziałam, wyjaśniłam jak wszystko było i lekarz mój powiedział, no niestety, ale ty nie możesz przyjść, ponieważ ty masz wszystkie objawy, które wskazują na to, że ty możesz mieć koronawirusa, a my tutaj mamy dużo pacjentów i nie chcielibyśmy, żeby ktoś z nich zachorował, co było zawsze właściwie bardzo jasne w tym przypadku. Mój lekarz powiedział mi, że powinnam zostać w domu przez około 2 tygodnie, dokąd wszystkie symptomy nie ustąpią. No ale mówię, jak mi pomożesz? Ja bym chciała jakiś antybiotyk, bo mnie bardzo boli gardło i nad ranem, kiedy sprawdzałam moje gardło było całe białe. Miałam po prostu anginę. Dla mnie to była angina ropna. Angina, którą miałam kiedyś bardzo często, ale od dłuższego czasu miałam spokój z tą anginą. Więc lekarz mówi, no ja muszę Cię jednak zobaczyć, musimy się zobaczyć. Więc jak się możemy zobaczyć? Możemy się zobaczyć tylko na telefonie, więc lekarz podał mi link, gdzie kliknęłam, otworzyła się kamerka, widziałam lekarza, lekarz widział mnie, pokazałam gardło jak najbardziej tylko mogłam, więc lekarz przypisał mi azytromycin, antybiotyk. I w ten sam dzień, zaraz po przypisaniu tego antybiotyku, zadzwoniono do mnie ze szpitala, z Wydziału Opieki nad Personelem i powiedziano mi, że ja muszę przejść test, czy ja przypadkiem nie mam koronawirusa. Więc pojechałam do szpitala. Oczywiście do szpitala mnie nie wpuszczono, kazano mi czekać przy szpitalu, podjechałam samochodem, otworzyłam okno, wyszły 2 pielęgniarki, moje koleżanki, ubrane od stóp do głów, w maseczki, w przyłbice, w przykrycie na głowę, podwójne fartuchy i trzymały w ręku próbówkę z patyczkiem okręconym watą na końcu. To jest test na koronawirusa, gdzie wkładają Ci do nosa bardzo głęboko, jak tylko mogą i robią wymaz z Twojego nosa. Robią wymaz z jednej dziurki i robią również wymaz z drugiej dziurki. Zabrano ten test. Ja oczywiście pojechałam do domu, wybrałam swoje tabletki, wzięłam tabletki, wzięłam azytromycin i wzięłam również cynk. Zaczęłam się leczyć tak troszeczkę na własną rękę. Więc brałam te tabletki przez piątek, bo to wszystko stało się w piątek, brałam w sobotę, brałam w niedzielę. Nie widziałam większej poprawy, oprócz tego, że przestała mnie boleć głowa. Nie bolała mnie głowa, ale byłam bardzo słaba. Byłam tak słaba, że kiedy przeszłam od mojej sypialni do łazienki, to ciężko później było mi wrócić do mojego łóżka, żeby się położyć. A oprócz tego było mi bardzo duszno.
Mimo że klimatyzacja w domu była włączona i była nastawiona na bardzo niską temperaturę, sprawdzałam kilkakrotnie, bo nie wierzyłam, że jest mi tak duszno, było mi tak ciężko. No i oczywiście towarzyszył temu wszystkiemu kaszel, który był bardzo męczący, bolała mnie cała klatka piersiowa. Nie mogłam sobie z kaszlem poradzić. No i tabletki też nie za wiele mi pomagały. Zadzwoniono do mnie w poniedziałek i powiedziano: słuchaj, twój test jest pozytywny, ty masz koronawirusa. Więc przeraziłam się, troszeczkę nie chciałam w to uwierzyć. Mówiłam, może pomylili się, bo czasami sceptycznie podchodzimy do tych nowych testów. Powiedziano mi również, że powinnam przestać brać azytromycin, ponieważ oczywiście, jak wiadomo, azytromycin to jest antybiotyk i to jest na bakterie, a nie na wirusa. Ale ja oczywiście nie posłuchałam, mówię, to na pewno jest angina i ja będę brać dalej te tabletki i brałam również cynk. I po jakimś czasie mojego buntu, że ja nie mam na pewno koronawirusa, pomyślałam sobie, że chyba jednak to jest, dlatego że kiedy ja kiedyś chorowałam na grypę, na anginę, to zawsze towarzyszyła temu wysoka temperatura. Mój organizm reaguje temperaturą. Najpierw temperatura, ból gardła, później antybiotyki, przeciętny ból głowy i przechodziło po 5 dniach. W tym przypadku, kiedy jeszcze na początku zauważyłam, że mam ból gardła, kilkakrotnie byłam na izbie przyjęć i mierzyli mi temperaturę, zero temperatury, 36, tak jak już mówiłam, 36,6. Zmierzono mi ciśnienie, ciśnienie jak u dziecka, a ja cały czas biorę tabletki na nadciśnienie już od dłuższego czasu. Więc po przemyśleniu wszelkich objawów, które miałam kiedyś, a które mam teraz, niestety musiałam przyjąć do wiadomości, że jednak ja mam koronawirusa. Byłam przerażona. Dlaczego byłam przerażona? Ponieważ bałam się, że ta choroba będzie postępować coraz bardziej i coraz bardziej, tak jak widzę to u innych pacjentów w naszym szpitalu chociażby. Więc nie przestałam brać azytromycin, zaczęłam brać naszą polską polopirynę S, zaczęłam pić różne mikstury, które kiedyś wcześniej miałam przygotowane i zresztą piłam cały czas po to, żeby wzmocnić, mój system immunologiczny. Jadłam niemalże garściami nasz polski rutinoskorbin. Zaczęłam pić mleko z masłem, z miodem i z czosnkiem, jak kiedyś podawano mi, jak jeszcze byłam dzieckiem. Zmieniłam masło na olej kokosowy, który zresztą bardzo lubię. I do tego kupiłam jeszcze tabletki ziołowe, które są na wzmocnienie układu immunologicznego. Jadłam wszystko, co tylko możliwe, żeby sobie pomóc, bo byłam w potężnym strachu. Bałam się, że ta choroba będzie postępować. Brałam azytromycynę przez 7 dni. Czy mi pomogło? Tak, częściowo mi pomogło, ale nie wiem, co mi właściwie pomogło. Czy wszystkie te tabletki, które brałam, te ziołowe, czy witamina C, czy cytryna, czy mleko z olejem kokosowym i z miodem, nie wiem co. Ale gardło miałam cały czas czerwone. Gorączki, tak jak na początku, 0, to znaczy normalne 36,6. Byłam bardzo słaba, cały czas słaba, ale nie miałam już tych duszności, problemów z oddychaniem. To po prostu mi odeszło. Z czego byłam bardzo zadowolona, bo widziałam, że choroba nie postępuje coraz dalej. Pozostało co? Pozostał paskudny kaszel, uciążliwy kaszel i byłam bardzo słaba, nie miałam siły. Mogłam tylko położyć się albo przejść do ubikacji, siedzieć i oglądać telewizję lub nie, bo bardzo często przeszkadzał mi dźwięk, przeszkadzało mi światło. I ten kaszel utrzymywał się przez około 3 tygodnie. Takiego kaszlu jeszcze nigdy nie miałam. Zazwyczaj przechodziło mi po tygodniu, może po 1,5. Kaszel suchy, kaszel bardzo, bardzo naprzykrzający się, kaszel, który nie dawał mi spać. Więc
Postanowiłam spać na brzuchu i wtedy, kiedy spałam na brzuchu, nie kaszlałam tak i mogłam wyspać się chociaż 1 czy 2 noce, żeby móc jako tako funkcjonować na następny dzień. Tutaj w Stanach się mówi, tutaj w naszym szpitalu chociażby, że Europejczycy nie będą przechodzić tak ciężko koronawirusa, ponieważ byli szczepieni na gruźlicę. Również i ja. Być może, że to właśnie to uratowało mnie przed tym, ta szczepionka na gruźlicę przeciwko gruźlicy, że moja choroba, koronawirus, nie posunęła się dalej i nie spowodowała innych zniszczeń w moim organizmie. Teraz, kiedy już kaszel mi ustąpił i wszelkie symptomy, wszelkie objawy ustąpiły, muszę poczekać około 2 tygodni, żebym mogła pójść oddać krew, ponieważ powiedziano mi u mnie w szpitalu, kiedy dzwoniłam, że nie będą mi robić następnego testu, że jeżeli wszystkie objawy ustąpią, to mogę wrócić do pracy i oni o tym zadecydują, kiedy mogę wrócić do pracy. Więc kiedy odczekam już 2 tygodnie, pójdę oddać krew. Z 2 przyczyn pójdę oddać krew, żeby zobaczyć, czy wybudowały się u mnie przeciwciała, czy teraz jestem bardziej bezpieczna niż byłam wtedy. A druga przyczyna jest taka, że chciałabym komuś podarować krew, jeżeli mam przeciwciała, żeby pomóc osobie, która jest bardzo ciężko chora, która jest na wyższym stadium zachorowalności niż moja koronawirus. Wszyscy w to wierzymy, że jeżeli już ktoś przeszedł chorobę koronawirusa, to już więcej nie zachoruje, ale my tego tak naprawdę nie wiemy, bo nie jest to jeszcze zbadane. Być może, że te przeciwciała, które wytworzyły się we mnie i w innych, którzy już chorowali na koronawirusa, ochronią nas przed następnymi atakami tej choroby. Dlatego chciałabym Cię bardzo poprosić, mimo że jest to tak bardzo kontrowersyjny temat na temat noszenia maseczek, bardzo Cię proszę, zakładaj maseczkę. Zakładaj, ponieważ możesz być tak jak ja, możesz nie wiedzieć, że masz chorobę i możesz zarażać innych. Maseczka nie uchroni Cię przed koronawirusem, ale maseczka zredukuje zachorowalność na koronawirusa. Więc zakładaj maseczkę, poproś innych, żeby założyli maseczkę. Noszenie maseczki na brodach czy na szyi to jest robienie innym krzywdy. Idziesz do sklepu, idziesz do marketu, idziesz w miejsca, gdzie jest bardzo dużo ludzi. Proszę Cię, załóż tą maseczkę. Kiedy wyjdziesz stamtąd, zdejmij maseczkę i oddychaj pełną piersią. Dotleniaj płuca, odżywiaj płuca. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, to naciśnij tutaj guziczek subskrypcji i dzwoneczek, który będzie Cię informował o moim następnym filmiku. I na zakończenie chcę Ci powiedzieć, że życzę Ci wszystkiego dobrego. Życzę Ci, żebyś nigdy nie zachorował, nie zachorowała na koronawirusa, na żadną inną chorobę. Dbaj o siebie, bo jak zadbasz o siebie, to będziesz w stanie zadbać o innych. Życzę powodzenia, wszystkiego dobrego i do zobaczenia następnym razem. Do widzenia. Pa, pa!